Jest tu ktoś z nami? Ty. Jak szybko. Szybko, no. Ej, ale te kroki są takie wyraźne. Wychodzicie? Nie. Nie. Ale no ja nie mam słuchawek na sobie, ja cały czas mam wrażenie, że jakby ktoś wodę puszczał, jakby ktoś rozmawiał. Co to było? Co to było? Ej, no jaja se robi, no. Zrób to jeszcze raz. Wiesz, co mi chodzi po głowie? Żeby zrobić tego triggera z tymi klockami tam. Pobawić się. Mam żółtego i zielonego klocka. Położę jednego tu, drugiego tutaj. Spróbuj któregoś przewrócić. Co się chodzi za oknem? Jeszcze raz jestem w miejscu, gdzie jestem pewien. Absolutnie pewien, że tutaj coś się dzieje. Nie mi się wydawało, jakby ktoś stał za tobą. Okej. No to w tej szybie tam spojrzałam, bo tam się odbijasz. A nawet nie widziałem tego odbicia. No, a mi się wydawało, jakby tutaj ci ktoś jakby tak za ramieniem stał. Pójdź, bardzo mocno zrozumiałe. Co ty pierdolisz? Jestem posrany. Początki Białego Dworu sięgają XIII stulecia, kiedy to cystersi z pobliskiego klasztoru założyli tu folwark, element wielkiego systemu gospodarczego rozciągającego się wokół opactwa. Zakon kierował się zasadą ora et labora, módl się i pracuj. Dzięki ich wysiłkom dzikie lasy wokół miejscowości znanej wówczas jako Zawada zmieniały się w uporządkowany krajobraz pól, stawów i młynów. W klasztorze funkcjonowało też bogate skryptorium, w którym zakonnicy gromadzili bezcenne księgozbiory. W XVIII wieku na terenie folwarku powstała huta szkła, później również gorzelnia. Kiedy zakon został rozwiązany, majątek przeszedł w ręce książąt raciborskich, a potem, jak to zwykle bywa, pod zarząd państwowy. Po II wojnie światowej utworzono tu Państwowe Gospodarstwo Rolne. To właśnie wtedy, w latach 50., wzniesiono blok mieszkalny dla pracowników folwarku. Prosty i surowy, ale pełen życia. Mieszkały tu rodziny robotników. Na klatkach roznosił się śmiech dzieci, w oknach świeciły się lampy, a z radioodbiorników płynęły piosenki, których dziś już nikt nie pamięta. Z biegiem lat PGR upadł, ludzie zaczęli wyjeżdżać, a budynek pustoszał, mieszkanie po mieszkaniu. W końcu zgasły ostatnie światła. Dziś w środku wciąż można znaleźć ślady dawnych mieszkańców. Zardzewiałe łóżka, obdarte tapety, porzucone zabawki. W powietrzu unosi się zapach kurzu i wilgoci, a przez wybite okna wpada blady blask księżyca. Niektórzy odwiedzający twierdzą, że czuli tu dziwny chłód. Słyszeli kroki, ciche szmery, przesuwanie przedmiotów. Ekipa SRC Urbex, która eksplorowała ruiny bloku, wspomina o odczuwalnej energii, którą zdawałoby się potwierdzać bardzo nietypowe i intensywne zachowanie REM-podów, urządzeń reagujących na zmiany w polu elektromagnetycznym. Zaintrygowani ich doświadczeniami postanowiliśmy się przekonać na własnej skórze, czy rzeczywiście można tu odnotować tak silną aktywność. Przeprowadziliśmy kilka paranormalnych eksperymentów, które okazały się aż zbyt skuteczne. Blok powitał nas dziwnym hałasem, kiedy staliśmy na zewnątrz, dopiero przygotowując się do nagrań. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że na to, co czekało w środku, nie mogliśmy się przygotować. Czekaj, nie świeć się na budynek na chwilę. To tam coś właściwie teraz spadło. No, też to słyszałem. No dobra. No to fajnie, to idziemy.
Na górze coś słychać? To też to... To ich chyba. Słyszałam coś, no ale to chyba... Góra? No, mieliśmy wrażenie, że coś słychać na górze. No, nie słyszałem. Mi się wydaje, że było bardziej zbrzęknięte, jak wchodziliśmy. Ej, no. Jesteśmy na Śląsku. Tak się złożyło trochę przypadkiem, że dzisiaj, kiedy to nagrywamy, to mamy święto, Dzień Wszystkich Świętych. Także cała Polska myśli o tych, których już z nami nie ma, i my też do tego podchodzimy mega poważnie i z wielkim szacunkiem, ale też się zastanawiamy właśnie nad tym, czy to nie będzie przypadkiem trochę jakiś taki trigger, że jeżeli wszyscy ludzie, cały kraj jest skoncentrowany na zmarłych, to czy to nie zwiększy też szansy na jakąś aktywność faktycznie paranormalną w miejscu tego typu? No zobaczymy, no tak jak ty tam na WhatsAppie napisałeś, że to jak między sobą gadaliśmy, że to też w sumie będzie trochę sam w sobie eksperyment, i trochę tak jest, nie? Że jakby zobaczymy, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ. I też z uwagi właśnie na to święto podejdziemy do dzisiejszych badań też w trochę inny sposób. To znaczy przeprowadzimy 2 eksperymenty, tak jak z jednym było w Chrzanowie. Tym razem przeprowadzimy 2, właśnie żeby zobaczyć, czy stanie się coś innego. To po prostu nie będzie standardowe badanie, tak jak zawsze. IMF-y, po prostu flux i tyle. Oczywiście to też będzie. Ale jednak spróbujemy też czegoś nowego w tym wyjątkowym dniu. No to byliśmy tutaj też w ciągu dnia przejść i zobaczyć, czy tutaj nie ma przypadkiem jakichś lokatorów. W sumie jest miejsce po lokatorach, którzy już byli, ale chyba dawno temu, już dawno tutaj nie przychodził. No i też byliśmy przed chwilą z IMF-ami sprawdzić aktywność, ale nic nie znaleźliśmy, ani aktywności, ani ludzi, ani... Na razie jest spokój generalnie, ale w momencie, jak tutaj wchodziliśmy, to ewidentnie coś było słychać tutaj, jakieś, tak jakby coś gdzieś spadło. Tak, takie stuknięcie. No i też jak eksplorowaliśmy parter, no to ja miałem to uczucie takiego niepokoju silniejszego niż normalnie w tego typu miejscach. No teraz to trochę przeszło, ale no dziwne takie odczucie takiego ciężaru trochę w głowie, coś takiego. No ale to zobaczymy, no bo to też może być po prostu subiektywne wrażenie, że się pod osłoną nocy wchodzi w jednak dość niecodzienne miejsce. Tak, swoją drogą jakby miejsce, w którym się znajdujemy, nie ma też jakiejś takiej potężnej historii typu właśnie, nie wiem, czy sama Zofiówka, czy w Anachowie teoretycznie też było coś o tej zmarłej pani, nie? I to jest takie miejsce trochę jak właśnie Głogoczów, o którym wspomniałeś, nie? Że niby nic, nie wiadomo, ale tak naprawdę
takie miejsca potrafią zaskoczyć. Takie miejsca lubią zaskoczyć, Tak. no. Gługoczów był no dość ciężkim przypadkiem. To w sumie długo będę go wspominał, jako że faktycznie tam się dziwne rzeczy działy. Tak. Także no, takie miejsca lubią zaskoczyć. Zobaczymy, czy to miejsce nas dzisiejszej nocy zaskoczy. No i zobaczymy, co te eksperymenty No to już widać po przyniosą. samym tym miejscu, nie? Że ono tak tętniło życiem kiedyś Tak. i pewnie niejedne osoby się tu przewinęły, nie wiadomo w sumie co tu się stało. No a jak to bywa z takimi miejscami, no to w jakiejś dokumentacji, no to nie ma jakichś zapisków, jakiejś śmierci ludzi czy coś takiego, tylko bardziej takie po prostu kiedy co wybudowano i tak dalej, nie? Więc no Wiecie, ciężko to jest jakąkolwiek też- to dokumentację jest w ogóle też z blok, bloku, nie? Takiego, No, takich No, rzeczy no, się no, nie no, no. zapisuje nigdzie tak No. naprawdę. No ktoś umrze w bloku, no i to nie pisze się czegoś takiego. no wiesz, jakby pogrzebać w jakichś kościelnych aktach, czy w jakichś to zakładach tak, ale to trzeba pogrzebowych, by czy się coś, było no ale postarać to bardzo. nie ma jakiejś takiej namacalnej historii, że coś się stało. Tak, to jest też właśnie blok jakby, w którym tak naprawdę jeszcze do niedawna ktoś mógł mieszkać. No gazetki przecież były jakieś tam z 2009 chyba, więc no... Tak, najnowsza jaką znaleźliśmy to 2009. I w ogóle jest tutaj bardzo dużo takich rzeczy osobistych. Zabawki, meble, na których właśnie siedzimy swoją drogą. Właśnie gazetki, jakieś ozdoby i tak dalej. Także to też mogą być jakieś nośniki energii i mamy nadzieję, że no, jeżeli tutaj coś jest, a wiele wskazuje na to po naszych poprzednikach, że coś tutaj jest dziwnego, no to że właśnie dzisiaj, tej szczególnej nocy uda się to zarejestrować i w jakiś sposób uchwycić. Coś słyszałem gdzieś? Nie wiem, bo ja akurat sobie coś tam ten... Słyszeliście? Czy nie? To nie ty, Ewelina, Nogo? Nie. To słyszałem. Nie, jakby ktoś tak stopę postawił No. No. mocno na schodach. Ale to właśnie nic nie wiem, czy to z góry, Ja czy, słyszałam z dołu, tak. czy z dołu, nie? Gdzieś tam. Tak, no. Znaczy mi się wydaje, że jakby w tym miejscu gdzieś było to słychać tylko na dole albo na górze. A, no to ja po prostu tak bardziej, że na dole, ale gdzie konkretnie to... Dobra, bo w sumie obiecująco się zaczyna. No. I też coś przed chwilą. Tak jak, ale to jakby było słychać jakby coś kapło akurat. To tak, to tutaj gdzieś coś kapło. No. Okej, spokojnie. No nie, no to, Nie no, to dobrze. Bo tu jest takie chyba... Coś. Znaczy ten blok ogólnie jest, ściany były mokre jak przyszliśmy, nie? Mhm. Ale za dnia się nic nie działo kompletnie. Nic. No jak zwykle, budynek pracuje w nocy, nie? To jest dziwne. No to co, bo my sobie tutaj gadamy, ten wstęp sobie nagrywamy, a tam właśnie coś Coś się stuknęło, I to chyba ze 2 razy, więc no wygląda to obiecująco, ale to było gdzieś tam koło tego pokoju z zabawkami, z tymi drzwiami, notabene. Ja mam takie wrażenie. Ty mówisz, że bardziej tutaj, nie? No ja słyszałem tak jakby to było w tym pionie, ale nie jestem pewien czy na górze czy na dole. Ja słyszałam, jakby to było na dole w ogóle. Jakby ktoś No. postawił stopę tak mocno na schodach. No, coś Dla mnie to takiego. było coś takiego. Dobra, idziemy to sprawdzić w takim razie. Podążajcie z nami. Szlakiem. No, to jeszcze raz, bo to się przebijesz to ja sobie jakoś, nie? Tak, no jest pan Jajo. No. I czekaj, to może... Podążajcie z nami. Szlakiem. Tajemnic. A youtuberzy się znaleźli od 7 boleści. Był statyw. Był. No i co? Jesteśmy w dupie. Bo ja mam w domu jeszcze 2 statywy, także to... Do plecaka nie wejdą, dlatego ich nie brałem. Ale na dzisiaj... No i co zrobiłeś? Nic. No. Samo się zrobiło. Samo się zrobiło.
Postawię go dokładnie na tej szafce, gdzie Dobra. właśnie były te akcje z rempodami. Przeszliśmy do pomieszczenia, no chyba tu gdzieś mniej więcej te dźwięki było słychać, chociaż ciężko stwierdzić, ale w tym korytarzu tu za nami właśnie nasi poprzednicy mieli te dziwne zachowania na rempodach i to jest jeden powód, dla którego przyszliśmy akurat do tego pomieszczenia, żeby zrobić pierwszą sesję, a drugi powód jest taki, że tu jest po prostu najwięcej tych rzeczy osobistych. No mamy nadzieję, że to pomoże właśnie pobudzić jakąś aktywność, że może będzie łatwiej się skontaktować z nami. No to zaczynamy sesję, nie? Jest tu ktoś z nami? O! Króciutki. Króciutki ty. Jak szybko. Szybko, no. To się nie mogło wydarzyć. Dobra, jeżeli to ty, czy możesz podejść do tego urządzenia z drugiej strony, tak żeby się zaświeciło na zielono? Jeszcze nic nie powiedzieliśmy. No. No, pierwszy raz tak szybko, No. nie? Aż, no w sensie w pierwszym I to dosłownie. krótki. Dobra, poczekajmy. Zapytam jeszcze raz, jesteś tu z nami? My tu nie przychodzimy po to, żeby komuś zrobić krzywdę, żeby coś zepsuć, żeby coś stąd zabrać. Chcemy się tylko dowiedzieć, czy ktoś tutaj jest i czy chce tutaj być. No bo tak, położyliśmy Fluxa na szafce, no, która stoi tutaj, bo stoi, ale przypuszczam, że to było centrum pokoju, salonu w ogóle w tym mieszkaniu. No. Więc tu stał stolik, więc tutaj po prostu się centrum życia toczyło. Jeśli tu jesteś, to podejdź do tej szafki, do tego urządzenia. Ono nie zrobi ci krzywdy. Jeśli podejdziesz blisko, to zmieni one kolor. I zapiszczy, ale to nie Zapiszczy. zrobi ci krzywdy. Zrób po prostu to samo, co wcześniej. Do szafki albo do stolika, bo może Tak. oni widzą No do stolik. szafki, tak. Albo do stolika. Do centrum tego pokoju, tu gdzie jest centrum życia. Nie bój się nas, wiem, że tutaj jesteś. A to było dziwne z tym Fluxem, tak po prostu. No, Tak, mów. w pierwszym momencie, No. nie? Tak jakby ktoś w ogóle czekał. Albo to mogło też być od tych szafek, nie? W sumie. No bo to jakby z tej strony. Za daleko, nie no, bo on łapie... Nie, bo Ale była nie, chodzi mi o to, że jakby Aha, coś że- z tamtej strony jakby, nie? No, Wiecie? w ogóle jak on łapie. Aha. No, To tak- no jest bardzo blisko jednak, to jednak nie. No to musiało tutaj. Jeśli ktoś tu z nami jest, to proszę stuknij w jakąś ścianę. Już raz tu coś słyszeliśmy. Co to Stuk? było? Jeśli ktoś tu z nami jest, to proszę stuknij w jakąś ścianę. Już raz tu coś słyszeliśmy. Co Stuk? to było? Jeśli ktoś tu z nami jest, to proszę stuknij w jakąś ścianę. Już raz tu coś słyszeliśmy. Co to Stuk? było? To tu u nas chyba. Ale to w sensie od nas. Ale ruszyłeś czymś? Nie, de facto Chyba nie, nie. ale... Ale też jak słyszałam, jakby coś, jakiś kamyczek spadał no coś. Za dużo zbiegów okoliczności tu jest dzisiaj. No ale jakby mimo wszystko, jeśli to nie byliście wy, to znowu to się stało dokładnie w momencie prośby. Jakby z Fluxem było to samo. Ale załóżmy, że to byliście wy. Jednak, mimo wszystko. Dobra, no poczekajmy na kolejne sygnały. No w sumie jak chodziliśmy z tymi VIP, no to nic nie było, nie? Z IMF-em, A no. też z IMF-em, tak. No ale zanim weszliśmy, pierwsze co, no to jeszcze Mhm. będąc pod blokiem, coś gdzieś tu spadło, nie? Mhm. To znowu, no to jest stary budynek ten, ale za dnia się, no, jakby przy każdym odcinku Tak. to powtarzamy praktycznie, nie? Po prostu budynki w nocy lubią pracować. To jest dziwne. To jest dziwne, no. Czemu w dzień nie pracują, nie? Bo my wtedy pracujemy. No,
Coś w tym jest. Ale w nocy też pracujemy. Nie wiem, czy to jest kwestia zmiany temperatury? Też o tym myślałem. No ale teoretycznie jak byliśmy w Anachowie, to wcale tam temperatura się nie zmieniła. No wiesz, bo już zimą, no to tak jak teraz, to jest pogoda taka, że za dnia w koszulce, a wieczorem w zimowej kurtce, nie? Mm. To jest zmiana temperatury między dniem a wieczorem czy nocą. Ale latem, ile razy nam się to zdarzyło, No tak. że w dzień się nic nie dzieje, a nagle w nocy no po prostu się akcja zaczyna, nie? Jeżeli podejdziesz do tego urządzenia tak jak wcześniej, z tej strony, ono się zaświeci na czerwono i zapiszczy. To może być odpowiedź na przykład nie. A z drugiej strony zaświeci się na zielono i też zapiszczy. To może być odpowiedź na przykład tak. Czy nas słyszysz? Albo widzisz? Coś tam stukło, ale to jakby woda. Ale nie padało dzisiaj. Nie. Dobra, coś tam było. Ale ten budynek, ten jest wilgotna środka. Były wilgotne No ściany. jest. Gdzie jesteś? Stuknij albo przejdź się. Daj jakikolwiek znak, jest spora szansa, że go odbierzemy w jakiś sposób. Chcemy tylko się dowiedzieć, czy chcesz tu być, czy nie trzeba ci pomóc. Ej, może weźmiemy ten nasłuch, ten mikrofon jeszcze do tej sesji teraz. Możemy. No coś tu się dzieje, nie? Tylko po prostu ciężko stwierdzić gdzie. Może to nam pomoże. To ja. Tak, dobra. Aha, bo jest pod kątem, dlatego tak wysoko łapie. Dobra. Bierzemy jeszcze nasłuch, bo słychać co jakiś czas jakieś dźwięki. I zobaczymy, czy będzie słychać rzeczywiście coś lepiej. W razie czego będę mówił. Powiedz, gdzie jesteś. Słyszeliśmy cię, ale nie wiemy gdzie. Stuknij tam, gdzie jesteś, albo przejdź się tam, gdzie jesteś. Albo przyjdź do nas. Nic, bo miałem wrażenie. Nie, w ogóle jakieś mam wrażenie, że wy po prostu słyszę każdy wasz ruch, nie? Spróbujmy tak się nie ruszać w ogóle może. W ogóle też słyszałem takie jakby piknięcie, jakby ktoś coś w kamerze zmieniał. No to nie wiem. Ja nie. Ja słyszałem, miałem wrażenie, jakby... A teraz? Nie wiem, teraz mam uczucie obecności. Takie ciało mnie Ej, przeszło. ja Ja też. słyszałem, mnie w tym momencie też. Jakby ktoś krok zrobił. Dobra. Teraz coś jedzie, nie? To Tak, tak, tak. auto. Mhm. Mam ciary i mi oczy tak jakby łzawią. To jest totalnie... Widać. To jest totalnie Widać. to uczucie, które się już sprawdziło
Bateria nam właśnie padła. No jest cały czas ta ikonka o temperaturze, co nie? Jak będzie na czerwono, to będzie znaczyło, że się przegrzał, nie? Tak, tak, ale dobra, czekajcie, bo ty coś usłyszałeś. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No wiemy, że tu jesteś teraz. Ktoś coś ruszył? Nie. To było puknięcie. Nie wiesz gdzie? Nie wiem gdzie, ciężko powiedzieć. To było takie stłumione trochę. Równie dobrze to mogłoby być coś tak strasznie delikatnego tutaj, jakby ktoś z was ruszył nogą, ale jak się nie ruszaliście, no to było puknięcie. Jesteśmy w złym pomieszczeniu. Mam wrażenie, że coś nas woła, żebyśmy gdzie indziej poszli. Ja też mam takie wrażenie trochę. No. Że to takie, nie wiem, ja to czuję, jakby to tam gdzieś było. Ale Tak, to takie ale- bardzo subiektywne. a w ogóle, bo jednej rzeczy nie zdążyłem powiedzieć. W momencie, tuż przed tym, jak to uczucie takie miałem, dalej mam, ale już jakby pierwsza fala taka była mocna, co ty coś usłyszałeś, ja miałem wrażenie, jakby coś tędy przeszło, w sensie, tak jakby, Okej. nie usłyszałem tego, ale w głowie Odczucie takie. takie odczucie, takie jakby wewnętrzne ucho usłyszało, że ktoś idzie i kurtką, wiecie. Mhm. No. Dobra, mam wrażenie, że musimy się przenieść, Mi się że też coś tak tu gdzieś wydaje. jest, ale nie w tym miejscu. Tylko gdzie? Też coś słyszałam, jakby tutaj. No właśnie, mi się wydaje, że to ostatnie co mówiłem, to było takie puknięcie, ale one było tak delikatne, jakby było tu. Mhm. To było takie... No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo to równie dobrze mogło być puknięcie z drugiej części domu. No tak, takie Ale było mocniejsze, tak, które się tu tak wydawało. no. Wyłączę Fluxa na chwilę. Przenosimy się, nie? No bo jakby mamy wrażenie, Tak. że coś nas woła, stuka gdzieś, nie wiemy dokładnie gdzie, ale że nie jesteśmy nie tu, gdzie powinniśmy być. No coś się dzieje, ale nie tutaj. Tak, więc no po prostu Dalej. przenosimy się i będziemy szukać W innym miejscu, no, nie? większego hotspota, tak Mhm. mówiąc technicznie, Ja nie? to czuję, jakby to miało być gdzieś tam. Ja bardziej też, na no. końcu. Na końcu albo no, w środku może Ej, też. właśnie, znowu jest coś takiego, że my słyszeliśmy stuknięcia w momencie, gdzie, wiesz, zaczynamy. One znowu są gdzieś indziej, ale słyszymy je w momencie, jak jesteśmy tam. Teraz przeszliśmy i znowu Aha. słyszymy też z tamtej strony, nie? No. A, wiem o co ci chodzi. Jest taka tendencja, że my jak gdzieś wchodzimy, to słyszymy stuknięcia gdzieś indziej, idziemy gdzieś indziej i Tak, gdzie tak, nie ma tak, tego, no. nie? Ale byliśmy tam, słyszeliśmy z Tu, tej tu, tu, strony, tu. Mhm. jesteśmy tu, słyszymy z tamtej. No to chodźmy tam. No chyba, że to jakoś tak wiecie, z opóźnieniem może, że zanim Albo z tam opóźnieniem, sobie- albo może być nieśmiały po prostu, nie? Że... No i że no jest. Nie a chcę potem wcale się takie wystraszy bezpośrednio, i- że jakby jestem, ale wiecie. Ale gdzieś tam. Ale nie Sobie chcę, Szukajcie mnie, nie? nie chcę tak się pokazywać. Dobra, no to chodźmy tam. Spróbujmy. Gdzie jesteś? Szukamy cię. Jesteś tam, w ciemności? Coś tu się dzieje i to dziwnego. Stuknij w coś, może coś przesuń, jeśli masz siłę. Może zamknij drzwi albo otwórz. Ej, coś zaskrzypiało. Autentycznie słyszałem, jakby coś zaskrzypiało. Mówiliśmy o drzwiach. Prośba, dzieje się. No, to się nigdzie pewnie nie nagrało, ale autentycznie słyszałem, jakby coś zaskrzypiało. Tylko nie wiem gdzie. Co tu się dzieje, ty? Powtórzę pytanie. No, wiemy, że tu jesteś, tylko wciąż nie wiemy gdzie. Wiemy, że to jest dla Ciebie duży wysiłek, żeby nam to powiedzieć, pokazać. Nie mamy nic piszczącego, nie? Nie. Nie.
To dziwne. Ja też właśnie. A co, słyszałyście coś? Że Coś jakby z zewnątrz bardziej. A, Ale w sensie nie daleko z zewnątrz, tylko tak jakby od razu za... Ciu, ciu. to pies, nie? Aha. No, chyba, ale... Ale przed psem... Słyszałyście Jakieś coś przed tak- psem? Tak, jakieś takie mega dziwne. No. Ja nie usłyszałem wiem, coś czy- takiego. Tak? Aha, to ja tylko, bardziej- tylko daleko, na schodach jak już. Znowu za nie, bardzo to na ładnie. pewno nie był krok Daniela. Bo teraz jak Daniel zrobił krok, to co ja słyszałem, to było coś innego. Dam go tu, bo on znowu łapie. Tak jak w Anachowie. Czekaj, bo tak de facto to tu się dzieje, a my tak nie bardzo to nagrywamy. Może już włącz tą kamerkę. To jawo. Temperatura. Dobra. Słyszeliście coś? Nie. Chcesz posłuchać? Bo mi się chyba zaczęło pierdolić we łbie. I co jakiś czas słyszę... Co to było? Sprzężenie. O No, Boże. co jakiś czas słyszę fluxa po prostu. Co ty mówisz? Takiego bardzo, tak bardzo cicho, ale słyszę takie jakby stłumione pi, pi. Mhm. Weź ty spróbuj. Nie bo- ma tu drugiej ekipy jakiejś z nami, nie? No nie, no na pewno. Przecież przeszliśmy cały obieg. Po prostu może w tych słuchawkach było za głośno i mi się w mózg wyryło, nie? A teraz co? Ja mam wyłączone to, ale coś... 2 kroki. Nie słyszeliście tego? Nie, ale ja wcześniej jak pytałem, czy coś słyszeliście, to też miałem wrażenie, że tylko to było tak, jakbyś słyszał sąsiada za ścianą chodzącego w kapciach. No ale teraz, w tym momencie. To teraz nie słyszałem. Ja też Nie słyszałeś. Dobra, to może być od tego, dobra. Ja mam to wyłączone, w sensie to wyłączam. Ktoś tu chodzi normalnie. Znaczy tu przed chwilą to były agibuty raczej. Dobra, jeszcze raz. Chyba, że słyszałeś coś innego. Co najinaczej. No ja się staram nie ruszać. Wiem. Słyszysz coś? Się przestraszyłem. Sorry, ale słyszysz coś? Ja mam cały czas coś słyszę. Ja nie wiem, czy mi się już po***ało coś we łbie chyba. Ale no ja nie mam słuchawek na sobie, ja cały czas mam wrażenie, że jakby ktoś wodę puszczał, Tak, jakby tak, ktoś tak, tak, rozmawiał. Nawet jakby ktoś rozmawiał, tak ścisz... Aha. Temperatura. Jakby ktoś chodził i to tam... Ja jak Przy przykład schodach. założyłem, dokładnie to co mówisz, sąsiad chodzi w kapciach. Taki Nie? delikatny kroczki No. gdzieś tam. Jakoś dziwnie, ale normalnie miałem wrażenie, jakby ktoś tam stał i rozmawiał. Rozmowa 2 osób. Wiecie co mi się daje, że my się musimy z tym przejść To ja. po domu i iść za dźwiękiem. Tylko trzeba to sprytnie z kamerkami ogarnąć. Dobra, to jest taki punkt, że żeby dostać się do jakiegokolwiek pomieszczenia, to trzeba tędy przejść. Zróbmy w korytarzu, bo to jest kanał komunikacyjny i to jest to, co oni tu mieli po prostu akcję z empodami, nie? No. Dobra, tylko ja mam jeden pomysł. Ja wiem, że kamera nam nas tam łapie, ale zróbmy tu przejście. Ja złapię Fluxa. Ja mogę sobie stanąć tu. Jesteśmy w korytarzu. Na parterze.
Temperatura. Temperatura. Możesz się przejść tym korytarzem. A właśnie, Aga teraz będzie nasłuchiwać. I kroki cały czas. Ja bym powiedziała, że takie obcasy nawet. Ale przed chwilą to też coś słyszałem, ale mam wrażenie, że to na górze. Nie mam pojęcia gdzie. Ej, ale te kroki są takie wyraźne. Wychodzicie? Nie. Odpalam jeszcze EVP. Ja się muszę upewniać, że wy nie chodzicie, bo mi się cały czas wydaje, że ktoś tu chodzi. Ale tu? No tutaj. W takich jakichś obcasach albo takich butach, wiecie, jak są takie do garnituru, buty takie eleganckie. Dobra, nie ruszajmy się przez chwilę. Połóż Taka tylko wiesz to i totalna witam na cisza. szafce. Żeby nie łapał też ruchu. Dam obok Fluxa. No dosłownie tak samo jak przyszedłeś teraz. Mhm. Co ty mówisz? Temperatura? A tu jest przeciąg. Jest. To jest korytarz. Znowu te kroki. No teraz się nikt nie ruszał, na pewno. Nie ma szans. No takie właśnie na obcasach jakby, nie? Jakieś No. szpilki czy coś takiego. Ale tu, na tym piętrze? Praktycznie przede mną. Pokaż mi to, no ja to muszę usłyszeć. Ale to jest... A czemu to tylko na tym No i słychać? mega głośno No. słyszałam. W sensie tak normalnie jakby ktoś, no nie wiem, tam szedł albo... Czemu tylko na tym to słychać? Bo normalnie tego nie słyszymy. Nie. Dobra, zróbmy tu przejście. Zostanę tak jak... To ja stanę tu, gdzie tu może. Dobra. Słyszysz? Rzeka to jest jedno, słyszę rzekę. To jest No to jedno. swoją drogą. Szum jednostajny. Ale to tutaj różne rzeczy mogą być, bo też wieje trochę, więc No. to tak. Poczekajcie, cicho, cicho. Teraz nie na przykład. W sensie ja mogę przysiąc, że naprawdę, no tak jakbym normalnie kogoś słyszała, Ale jak wiecie, idzie po teraz nie klatce. słyszę kroków, a rzeka się nie zatrzymała, więc to Okej. nie jest to. I przejdziecie tędy jeszcze raz? Jesteśmy w korytarzu, na parterze. No dawaj, dawaj. Teraz ciężko stwierdzić. Mam wrażenie, że takie bardzo stłumione. Ciężko stwierdzić. Ale to my się w ogóle nie ruszamy. Ja wiem. Zrób jeden porządny krok tam, gdzie jesteś. My to teraz usłyszymy. Chcemy tylko wiedzieć, gdzie jesteś. Zrób. Tak. Przecież tam normalnie podłoga skrzypi. To chyba się trzeba przejść na górę. No. Jakby ktoś chodził po drewnianej podłodze i No ja właśnie nie dość, tak, że krok taki... ja taki słyszałam jakby na szpilkach. Nie wiem, czy na szpilkach, może... Taki po prostu, że jest taki twardy obcas i że to tak dudni jakby. To ja bardziej słyszałem, że krok lekki, jakby w kapciach albo gołą stopą, ale na drewnianą podłogę i każdemu No. to kroku towarzyszyło jakby zgięcie tego drewna, nie? Nie, to ja tak typowo po korytarzu słyszałam. Typowo, no jakby tam ktoś albo tutaj bardziej stał.
To jest ciekawe, każdy z nas trochę zrobił No. coś innego, nie? Ja mam wrażenie, że my w każdym miejscu spędzamy za dużo czasu i jak coś się zaczyna tu dziać, to my mamy takie, okej, coś się dzieje, zostajemy tu, po czym to wszystko sobie stąd idzie, a my dalej siedzimy tu i marnujemy czas. I to już któryś raz z rzędu, no. To albo chce nas gdzieś zaprowadzić, albo się bawi z nami. No, No ale wtedy te kroki to naprawdę były no, mega wyraźne. Ja też To pewnie nie dało się takie z kroki, niczym że... się pomylić w ogóle, No, no. szczerze. No tak jakbyście mieli taki długi korytarz, w którym jest echo i nic tam nie ma, w sensie nie stoją żadne szafki, kwiatki, No, nie no, wiadomo. no, Po prostu no. ktoś idzie, no i tak nie wiadomo do końca gdzie jest, bo się takie echo bardzo robi, nie? Taki No rezonans, to ja no. takie coś po prostu słyszałam i przez to, że jest echo, to ciężko powiedzieć gdzie to jest, nie? Bo wiecie, jak jest Mhm. echo, to tak słychać w sumie wszędzie, nie? Ale gdzieś blisko, nie? Że gdzieś tam daleko, tylko gdzieś tutaj blisko. a ja słyszałem coś takiego. To jest taki jakby stary dziadek chodził w Mhm. takich kapciach, tylko że jak byliśmy tam, w tamtym pomieszczeniu, to ja to słyszałem gdzieś tam bardziej Mhm. bliżej schodów, nie? Ja Tak słyszałem, jakby na górze. ja też tak jakby na górze. Dobra, chodźmy na górę. Po prostu chodźmy na górę. Po prostu no. chodźmy na górę. Dali, gdzie ty jesteś? Co to jest? Co to było? Co to było? Co to jest? Co to było? Co to było? Co to jest? Co to było? Co to było? Co to było? Co to było? Słyszeliście, nie? Tak. Gdzie jest jajo? Zostało tam, nie? Aha, Ale to było tutaj jakby, nie? To było tu gdzieś. dobra, znowu to mamy. Gdzie jest jajo? A leży. Ale to było na dole czy tu? To mi się wydaje, że tu. Że... Albo na przykład gdzieś tu i echo tak się przeniosło, wiecie, że No. to tak... Ale na pewno nie gdzieś daleko bardzo. Ej, no co, ty znowu się bawisz z nami? Nieładnie. Zrób to jeszcze raz. Nie wiem, gdzie to było. Czy na górze, czy na dole. Gdzieś tu. Gdzieś w Tu, tej, w gdzieś tej blisko. okolicy. No. Ej, no jaja se robi, no. Pogrywać z nami? Gdzie nie pójdziemy, za każdym razem jesteś w innym miejscu. Dobra, sytuacja jest taka, że poszliśmy na górę i coś stuknęło. Myślę, że to się nagrało na którejś kamerze. Nie wiem, ja jestem przekonany, że to było bardziej na dole. I to jest dziwne, bo gdziekolwiek nie pójdziemy, to coś się dzieje w innym miejscu niż jesteśmy. Ale to jest tak aktywne tutaj, że to nie jest nieśmiałość. To mówię do was tam na górze, nie? No nie. To bardziej jakby się bawiło. Dobra, wezmę to. Ej, to jest... To się tu robi ciężki klimat. No. Może być dziecko? Wiesz, co mi chodzi po głowie? Żeby zrobić tego triggera z tymi klockami tam. Pobawić się. No. Bo tak, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest zachowanie dzieci. Ale to miałoby sens, no. Bawi się w berka z nami. Czy wchowanego, coś takiego. No. To jest ciekawa myśl, no. Bawisz się z nami. Wchowanego? Berka? Może jest was tu więcej. Może poruszyć którymś klockiem. Jeśli nie chcesz się do nas zbliżać, stuknij gdzieś. Może w korytarzu. Spróbuj tu wejść do mnie.
zdmuchnąć świeczkę. Chcę się zapytać, czy tu jesteś. Chcę wiedzieć, że tu jesteś. Przesuń coś. Możesz się po prostu przejść. Fuck. Co to było? Mam żółtego i zielonego klocka. Położę jednego tu, drugiego tutaj. Spróbuj któregoś przewrócić. Coś chodzi za oknem. Na pewno nie Daniel. No, dobre pytanie, co to było. Bo co było tutaj, a Daniel jest w ogóle ze ścianą, bo to nie było stłumione. Jeszcze raz jestem w miejscu, gdzie jestem pewien. Absolutnie pewien, że tutaj coś się dzieje. I mi się wydawało, jakby ktoś stał za tobą. Kiedy? Okej. No to w tej szybie tam spojrzałam, bo tam się Co ty? odbijasz. Nawet nie widziałem tego odbicia. No, a mi się wydawało, jakby tutaj ci ktoś jakby tak za ramieniem stał. Ponawiam pytanie, kim jesteś? Teraz było dosyć wyraźne słowa kobiety chodź, Chodź, gdzie mam iść? Na korytarz? Razem z tobą? pójdź, bardzo mocno zrozumiałe. Co ty pierdolisz? Jestem posrany.